Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy wyciągnąć z linku z udostępniania filmiku na YouTubie sam ID tego filmiku. Po co? Żeby go później na przykład wyświetlić albo zapisać w bazie danych. Dzisiaj skupimy się na tym, jak ten ID wyciągnąć. Jak wyciągnąć? Już Ci pokazuję. Ustawimy na początku layout naszej strony na kolumn, aby układać elementy od góry do dołu. Następnie dodam sobie grupę. W tą grupę wrzucimy input, który nam pozwoli wyciągnąć ten nasz URL od naszego użytkownika i dodamy sobie niżej tekst, który będzie wyświetlał sam ID. Weźmy sobie jakiś link, więc weźmiemy tutaj udostępniaj, kopiuję sobie i zobaczcie, tu mamy link w ten sposób, albo tutaj jeszcze w ten, więc są dwie opcje naszych linków. Weźmiemy sobie na początku ten pierwszy ze zwykłego udostępniania i kleimy go sobie tutaj do naszej aplikacji. Będziemy go obrabiali. W jaki sposób? Tutaj weźmiemy sobie nasz tekst. W tym tekście wyświetlimy sobie truncate. Weźmiemy sobie na początku input, z A. Tu jest nasz link i od tego odejmiemy ten początek URL-a, czyli o to wszystko odejmiemy. Zamienimy tak naprawdę to, zrobimy replace, find and replace, text to find, zamienimy na pusty string, więc coś takiego sobie zmienimy. Zobaczmy sobie. Bierzemy, kopiuj, odświeżamy tutaj, zamykam sobie to miejsce i robimy w ten sposób. Mamy nasz pięknie ID naszego pliku, naszego filmiku na YouTubie znaleziony właśnie tym sposobem. Ale te linki nie zawsze tak wyglądają. Czasami wyglądają w ten sposób, tak jak tu, zobaczcie. Jest jakiś V, więc jak to V weźmiemy sobie, zobaczcie, nie działa, znajduje nam wszystko, więc musimy jeszcze w takim przypadku się zabezpieczyć od tego linku takiego dłuższego, więc dodamy sobie jeszcze jednego replace'a, replace i też zamienimy ten początek naszego URL-a, to co mamy tutaj, jeszcze raz, w ten sposób, replace na znowu pusty string. Odświeżamy sobie naszą aplikację i zobaczmy, czy będzie nam to działało. Bierzemy. Wyświetla się nam pięknie ID. Weźmiemy jeszcze raz ten tutaj stąd, który jest inny. Też nam pięknie się wyświetla. Ale nasze udostępnienie nie zawsze tak wygląda, bo czasami ktoś mówi: hej, zobacz, tu jest super fajny fragment, więc kopiuję adres URL bieżącego elementu. I co wtedy się dzieje? Jak sobie wkleimy coś takiego tutaj, to zobaczcie, dodajemy jeszcze T195 na końcu. Więc my tak naprawdę potrzebujemy 3, 6, 9, 11 początkowych znaków z naszego URL-a, po tym jak odetniemy już ten początek. Więc na końcu jeszcze po tym wszystkim zrobimy sobie truncate to 11 znaków. Ok, 11, więc teraz odświeżymy sobie naszą aplikację i zrobimy kolejny test. Kopiuj adres od bieżącego elementu, wklejamy, zobaczcie, mamy pięknie nasz ID. Bierzemy ten fragment, wklejam, mamy pięknie ten ID. I jeszcze ostatni przypadek. Wklejam, mamy pięknie nasz ID. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!